Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Może szybkie sprostowanie. Dlaczego trzeba sprzedać litra, a kupić 50? Bo można się narazić na bardzo wysokie mandaty. Ale może też wytłumaczę od razu, o co chodzi we wstępie i w tytule. Otóż 30 000 grzywny, według przepisów, które mają wejść w życie od 1 grudnia tego roku, co na pewno już mogliście przeczytać tutaj lub tutaj, nie dostaniecie za jazdę bez świateł, a za rażące łamanie przepisów, które może zagrażać życiu i stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu lądowym, jak chociażby wjazd na Monciak samochodem, czy omijanie szlabanów na przejściach kolejowych, przejazdach kolejowych. Będę posiłkował się telefonem, ponieważ jest trochę tych zmian, o których chciałem Wam powiedzieć. I teraz może odniosę się w pierwszej kolejności do tego, dlaczego napisałem sprzedaj litra, kup 50. Otóż dlatego, panowie, że 50 mają ograniczenia do 50 km na godzinę. Powinny mieć, jeżeli nie są zdjęte. A nasze litry pozwalają skutecznie przekroczyć tą prędkość. I teraz według nowego rozporządzenia, czy to według nowej ustawy o mandatach, jeżeli przekroczymy prędkość o 30 km na godzinę, 30 km na godzinę, czy to w miejscu zabudowanym, czy nie, dostaniemy, nie jak teraz jest, bodajże 300 albo 400 zł widełki mandatu, a 1500. Panowie, 1500 zł. Dzisiaj za mandat 300-400 zł nie kupimy sobie tych manetek podgrzewanych Oxforda. 2 grudnia, jadąc 81 km na godzinę w miejscu zabudowanym, możemy nie kupić sobie takiej pięknej kurteczki Alpina czy innej marki. Tak więc, jak widzicie, zmiany są dosyć drastyczne. Idąc dalej, policjant będzie mógł nałożyć maksymalnie 5000 zł mandatu, a jeżeli dojdzie do kumulacji wykroczeń, to nawet 6000 zł. Ponadto, tak jak wspomniałem, za szczególnie rażące wykroczenia w ruchu drogowym, za stwarzanie niebezpieczeństwa, będzie można zostać ukaranym grzywną do 30 000 zł. Ale to chyba naprawdę będzie w szczególnych przypadkach, kiedy to ludzie zagrażają życiu wielu innych osób. Teraz sobie trochę usiądę i jedziemy dalej. Uszkodzenie innego auta, innego kierowcy może skutkować mandatem do 1500 zł. Teraz, jeżeli ktoś Wam zarysuje auto na parkingu, czy wymusi pierwszeństwo i wyjedzie, to oczywiście auto zostanie naprawione z jego OC, Wy stracicie na jakiś czas samochód i straci on na wartości, a tamten kierowca, nawet jeżeli rażąco złamał przepisy i Wam wyjechał na podporządkowanej, tak jak to miało miejsce w moim przypadku, dostanie maksymalnie 1500 zł mandatu. Nie tak jak teraz, było to chyba 200 czy 250. To na pewno każe się zastanowić wszystkim, którzy tak lekkomyślnie łamią sobie przepisy i wyjeżdżają z podporządkowanej, że można się też narazić na szkodę. Kierowcy przyłapani na jeździe w stanie nietrzeźwości będą mogli być ukarani grzywnami w wysokości 2500 zł. Alternatywą będzie areszt. No tutaj jestem zdania, że jeżeli ktoś jeździ pod wpływem, to dla mnie to powinien być areszt i wysoka grzywna, nie 2500 zł. Nietrzeźwi rowerzyści lub inni użytkownicy hulajnóg będą zagrożeni mandatem w wysokości 1000 zł. Punkty karne będą obciążały konto kierowców przez 2 lata, a nie rok, jak dotychczas. I okres ważności punktów karnych będzie liczony od chwili opłacenia mandatu, a nie jego wystawienia. No, powiem Wam tak. Każdy chyba kiedyś jakieś punkty złapał i faktycznie rok, jak są one, to długo. Jeżeli człowiek jeździ w miarę spokojnie i nie łamie tych przepisów, to mogą być 2 lata na naszym koncie, ale faktycznie dużo łatwiej jest uzbierać te 24 i stracić prawo jazdy. I dodatkowo za jedno wykroczenie będzie można otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych, a nie 10, jak to ma miejsce obecnie. Ponadto te zmiany, które mają wejść od 1 grudnia w życie, dotyczą również polis OC. I tak, punkty karne zgromadzone na koncie będą wpływały na wysokość polisy OC. Opóźnienie w opłaceniu polisy sięgające 1 do 3 dni będzie zagrożone grzywną 1200 zł. Wow! Brak polisy OC od 4 do 14 dni będzie karany mandatem 3000 zł. Płacimy OC w terminie, panowie. Za brak ważnej polisy OC będzie można otrzymać maksymalnie 6000 zł mandatu, obecnie jest 5600, więc tu zmiana nie jest jakaś duża.
No kto mnie tu po moim niebie lata, jak nagrywam? Nie wiem, czy słyszycie, ale to jakiś odrzutowiec. Ktoś na wakacje leci. Ponadto, to co mi się podoba, zmiany będą dotyczyć także przeglądów technicznych. I teraz, żeby uniknąć fikcyjnych przeglądów, w ich trakcie samochody będą fotografowane, a dokumentacja będzie musiała być przechowywana przez 5 lat. To na pewno jest dobre rozwiązanie. Oczywiście współczuję wszystkim, którzy mają stare samochody i one są w jakimś sensie już nadgryzione zębem czasu, ale faktycznie po naszych drogach porusza się ogrom aut, który w mojej opinii powinien mieć zrobiony jakiś remont i nie wiem, jakim cudem przechodzą przeglądy techniczne. Więc fotografowanie samochodu na przeglądzie technicznym na pewno wyeliminuje z rynku te używane samochody, w których można jak Flintstone hamować nogami. Taka dziurawa jest podłoga. Ponadto na przegląd będzie można wybrać się wcześniej, ale nie szybciej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego badania technicznego. Wówczas czas obowiązywania zostanie przedłużony. Spóźnienie się na przegląd o 30 dni lub więcej będzie skutkowało dwukrotnie wyższą ceną. Czyli już nie 100, a 2, nie 160 jak z LPG, tylko 320. O, długo mi to zajęło. No i nie 60, chyba 8 zł, jak w przypadku naszych kochanych motocykli, tylko 136. I teraz kilka słów ode mnie, bo tak, jeżeli chodzi o mandaty i ich wysokość, jestem za tym, że mamy niskie teraz mandaty i faktycznie jak się jeździ te na 50 w mieście 90, czy gdzieś na osiedlu, gdzie jest do 30, jedziesz 70, przekroczysz o 40, to tak, dostaniesz te 400 czy 500 zł punkty. Nie jest to dużo, jeżeli biorąc pod uwagę przeciętnego Kowalskiego jeżdżącego samochodem. Ale mandaty powinny być też dopasowane do wysokości Waszych zarobków, bo jeżeli ktoś zarabia 2000 zł miesięcznie i teraz przekroczy przypadkiem prędkość o 30 km na godzinę, może zagapić się, nie zauważyć znaku z ograniczeniem do 30 i pojedzie 60, co nie jest aż tak zagrażające życiu, oczywiście w niektórych sytuacjach, ale gdyby na tej drodze tutaj było ograniczenie do 30 na godzinę, to jazda 60 na godzinę naprawdę nie zrobiłaby tutaj jakiejś wielkiej krzywdy, bo idzie wyhamować, widoczność jest też dobra. To nałożenie 1500 zł na taką osobę przy zarobkach 2000 naprawdę może skrzywdzić. A znowu wszyscy z zarobkami przekraczającymi znacząco średnią krajową, a jest dużo takich osób, idąc środkiem Gdańska widać, jak ludzie jeżdżą samochodami za 100, 200, 300, 400 tysięcy złotych. Dla nich te 1500 zł mandatu wciąż będzie śmieszną kwotą. Tak więc mandaty powinny być... O! Lewa w górę, kolego. Mandaty powinny być dopasowane do wysokości zarobków, a nie po prostu liniowo nałożone na każdego Kowalskiego i na pracownika, który pracuje na produkcji w tej firmie, i na prezesa. Ten ma 2000, ten 22, razem dostaną po 1500. No jeden nie będzie nic do gara przez miesiąc wkładał, drugi po prostu odpuści sobie pasek Louis Vuitton. Ponadto, jeżeli punkty mają być brane do kwoty, jaka jest pobierana od nas co roku za OC, a nie są to małe kwoty, to brak tych punktów powinien skutkować tym, że my to OC powinniśmy mieć tańsze. Nie rozumiem, dlaczego jeżeli mam punkty, to jestem karany, a jak nie mam punktów, to nie jestem karany, ale nie mam nic w plusie. Tylko kij mnie bije, cały czas ktoś po plecach łupie. I to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te zmiany w naszych mandatach w wysokości. No nic, nie zapomnijcie subskrybować kanału, dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał. Może chcielibyście, żebym wrzucał takie newsy. Wiem, że ten news jest trochę z opóźnieniem, bo to już jakiś czas jest w internecie, ale ja na przykład przeczytałem go świeżo przedwczoraj i dopiero zdążyłem dla Was coś o nim nagrać. A myślę, że te zmiany są ważne, bo nikomu nie uśmiechałoby się siedzieć w takiej sytuacji i dostać karteczkę 1500. Wow! Chyba nikomu by się to nie uśmiechało. No nic, na dzisiaj to tyle. Na razie, cześć!